Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszny schab po cygańsku, podany na pięknych włoskich naczyniach ze sklepu Stokrotka. Takie naczynia można otrzymać już za 1 grosz, zbierając znaczki podczas akcji promocyjnej w sklepach Stokrotka. W ofercie znajdują się talerze obiadowe, deserowe, do zupy, talerz do serwowania oraz zestaw miseczek i duża miska do sałaty. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą schab wieprzowy, papryka, cebula, ogórki kiszone, czosnek, koncentrat pomidorowy, ketchup, majonez, musztarda, papryka słodka w proszku, sól i pieprz. Zaczynamy od przygotowania marynaty. Do miseczki kładziemy 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego. Wlewamy około pół szklanki zimnej wody. Całość dokładnie mieszamy. Powinien powstać gęsty sos. Następnie dodajemy 1 łyżkę musztardy, 1 łyżkę ketchupu, 2 łyżki majonezu. Wsypujemy około 3/4 łyżeczki soli, 2 łyżeczki papryki słodkiej i doprawiamy pieprzem do smaku, jeśli pozostałe składniki nie były pikantne. I przeciskamy przez praskę 3-4 ząbki czosnku. Mieszamy i marynata jest gotowa. Dodatkowo do marynaty można dodać 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej. Wówczas po upieczeniu otrzymamy gęstszy sos. A teraz przygotowujemy mięso. Schab kroimy na plastry o grubości około 1-2 cm. Pokrojone plastry mięsa rozkładamy na desce. Przykrywamy folią i mięso z obu stron rozbijamy na cienkie plastry. Odwijamy folię i kotlety warstwami przekładamy do miski. Polewamy marynatą i mięso w niej obtaczamy. I tak po kolei układamy wszystkie warstwy. Zamarynowane mięso odstawiamy na co najmniej godzinę, ale można również przygotować dzień wcześniej i wstawić do lodówki na całą noc. Następnie 2 cebule kroimy w półplasterki. Przekładamy do miski.
Czerwoną paprykę pozbawiamy gniazda nasiennego i pestek i kroimy w paski. Pokrojoną paprykę dodajemy do cebuli. I kolej na ogórki kiszone. 3-4 ogórki kiszone kroimy na cienkie plasterki. Dodajemy do cebuli i papryki i mieszamy. Następnie nasze kotlety układamy w naczyniu do zapiekania. Na dno naczynia wsypujemy trochę pokrojonych warzyw i układamy zamarynowane plastry mięsa. Każdy kotlet posypujemy garścią przygotowanych warzyw i kotlety układamy tak, aby zachodziły na siebie. I tak na przemian układamy wszystkie kawałki mięsa. Na koniec całość posypujemy pozostałymi warzywami i polewamy sosem. Naczynie do zapiekania przykrywamy pokrywą lub folią i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. Pieczemy około 70-80 minut, grzanie góra-dół. Ale musimy pamiętać, że czas pieczenia jest uzależniony od jakości mięsa. Najlepiej sprawdzać, czy jest już odpowiednio miękkie. Po upieczeniu kotlety można posypać startym serem. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!